Witam na kanale American Working Tricks, czyli stolarskie triki z Ameryki, i dziś będzie ostatni epizod odnośnie cięcia listwy koronowej należąco. Dlaczego tniemy listwę koronową należąco? Dlatego, że nieraz ona jest zbyt duża i żadna ukośnica po prostu nam nie sięgnie, żeby to uciąć w inny sposób. No może poza połączeniem kopiowym, ale o tym już mówiłem. Najważniejsza rzecz przy cięciu listwy koronowej należąco jest, żeby znaleźć kąty, bo wiadomo, że żeby to uciąć na płasko, taką listwę koronową, a każda ma kąty jakieś tu i tu, przeważnie to jest 45 na 45 albo 52 na 38, i o tym mówiłem, jak one są umiejscowione w zależności od kątów między ścianą a sufitem, że ta listwa leży bardziej na ścianie, i w zasadzie w tej chwili spotyka się tylko te dwa rodzaje, nie ma innych kątów, dlatego to jeżeli nie jest to jeden rodzaj listwy koronowej, to jest to na pewno drugi rodzaj, także to już jest duże ułatwienie. Ja osobiście ciąłem jednostopową, czyli one foot. To jest jakieś 31 cm listwę koronową, największą jaką w życiu ciąłem, więc to było wyzwanie. I bardzo dawno temu jeden człowiek przesłał mi linka do tabel, gdzie są wszystkie kąty, jakie tylko potrzebujecie. Praktycznie był taki człowiek o nazwisku Joe Fasco i on sporządził takie tabele, i podam link w opisie do jego strony za darmo w PDF-ie, możecie to sobie wydrukować. Jest to bardzo użyteczne nie tylko do pomieszczeń, ale do mebli, jak robicie nieraz meble jakieś takie z różnymi kątami i listwa koronowa idzie, tam to duża, no to jest problem i zgadywanie, próby, błędy, jak to uciąć, a po co wyważać otwarte drzwi, kiedy ktoś już to zrobił. I pierwsza rzecz, to musicie mieć cokolwiek do mierzenia kątów, żeby w dobie elektroniki wszechobecnej każdy, nawet początkujący, ma taki gadżet do mierzenia kątów. One tam mają przeważnie 0,2 błędu, ale to przy cięciu listwy koronowej to nie ma żadnego znaczenia 0,2 przy tak dużej listwie. I dobrze jest zmierzyć, czy kąt, gdzie chcecie położyć listwę koronową, czy to na meblu, czy w pomieszczeniu, ma 90 stopni. Jeżeli nie, to tu właśnie dlatego są te tabele, i na tej tabeli jest, załóżmy, że jest bardzo ostry i macie 80 stopni, albo bardzo rozwarty i jest 130 stopni, a nawet tu jest możliwość do 179 stopni ciąć, czyli jest bardzo rozwarty kąt. Także to jest bardzo użyteczne. Jedna ważna sprawa, o której właśnie muszę powiedzieć. Amerykanie, kąt, który się ustawia in the horizontal plane, znaczy się w płaszczyźnie horyzontalnej, poziomej, to jest mitre. W płaszczyźnie pionowej, wertykalnej, to jest bevel. I jeżeli tu macie kąt na bevel, to jest kąt na to. Jeżeli macie tu kąt na mitre podany, to jest na to. Podziałkę tu na dole do ustawiania. I jeżeli już macie taką tabelę, wiecie, jaki to jest kąt, i musicie wiedzieć, jaka to jest listwa koronowa, czy 52 na 38, czy 45 na 45, wtedy załóżmy, że macie kąt mniejszy, jest 88 stopni. No i po co wyważać otwarte drzwi? Proszę bardzo, Joe opracował, że na listwę koronową 38 na 52, czyli na tą dużą, na mitre będzie 38,5, czyli tu 38,5, a na bevel tu będzie 40
34,19. Natomiast gdyby to była listwa koronowa 45×45, to wtedy tu musicie to zmniejszyć na 30, nie zmniejszyć, tylko zwiększyć na majter na 35,75, ale na bewo znacząco zmniejszyć z 34,50 na 30,57. Także mówię, jest to bardzo przydatne. Ja mam to w koszulce, wożę to w Venie, w różnych, inne jest wydrukowane w różnych skrzyniach z narzędziami, gdzieś to jest złożone, bo nigdy nie wiesz, kiedy to Ci jest potrzebne. A jest to bardzo przydatne i tak jak mówiłem, po co wyważać otwarte drzwi? Jeżeli ktoś już to zrobił i za darmo to udostępnia, to trzeba to skorzystać. No, dlaczego nie? Jeżeli się podobało, oczywiście dajcie lajka, bo to jest jedyny, jak gdyby mój łącznik z Wami i wiem, że Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, dlatego zostawcie też komentarze. Oczywiście robię to jako hobby, także te filmy nie są może tak perfekcyjnie, jakościowo jak to telewizja robi. Ale to nie chodzi przecież o to, żebym ja się tu zalansował, tylko chodzi o to, żeby przekazać Wam wiedzę, którą ja też zdobyłem za darmo od kogoś, tylko że w bardzo długim okresie czasu i teraz chcę ją po prostu przekazać. Także niech moc będzie z Wami.